Nie warto tracić nadziei w swoje marzenia i to jest dowód na to. Zdobyliśmy bilet na The Weeknd w dniu koncertu, dokładnie godzinę przed otwarciem bramek i dla mnie to jest po prostu... mózg mi wybucha. Jest 2 dni po tym wydarzeniu i totalnie nie ogarniam, co się jeszcze dzieje w moim życiu i czuję się po prostu, jakbym wybudził się ze snu, a to by się nigdy nie wydarzyło. Historia rozpoczęła się w grudniu, kiedy The Weeknd wypuścił swoją trasę koncertową, no i wtedy odbyła się właśnie sprzedaż biletów również na koncert ten, który odbył się w Warszawie. W grudniu niestety było trochę u mnie gorzej z pieniędzmi, więc postanowiłem, że odpuszczam tę trasę. Jeżeli będę chciał pójść, to po prostu kupię bilety przed koncertem w innym terminie od kogoś z drugiej ręki. Też uważałem, że bilety będą być może później i nie wyprzedadzą się wszystkie, bo to była jedna z pierwszych tras, która ogłoszono właśnie na PGA Narodowym i nie wiedziałem, że 80 000 ludzi nagle się zbierze i wykupi wszystko w 1,5 godziny. Przez te pół roku z Olą, czyli moją przyjaciółką, rozmawialiśmy o tym, że my będziemy na tym koncercie i nie ma innej opcji. Wizualizowaliśmy sobie to, że już tam jesteśmy, że sobie siedzimy na trybunach, to, że bawimy się ze sobą, wysyłaliśmy sobie TikToki z koncertu, pisaliśmy, że już nie możemy się doczekać, kiedy właśnie ujrzymy go w Polsce. Średnio raz w tygodniu rozmawialiśmy o tym, jak będzie super i że na pewno będzie to super show. Po drodze też był koncert Beyoncé w czerwcu i od tego koncertu stwierdziłem, że must have'em jest to, żeby pojawić się na The Weekendzie, bo koncerty są przegenialne zagranicznych gwiazd. No i od czerwca do sierpnia codziennie staraliśmy się wyszukać jakiekolwiek bilety na The Weekend. Niestety nie było to tak proste, bo jedyna opcja, jaka nam została, to odkupienie od kogoś biletu. A kupowanie od kogoś biletu, który nie jest imienny, jest niezwykle ryzykowny. Jak macie na bilecie napisane imię i nazwisko, to nikt poza osobą, na którą jest napisany bilet, nie może wejść. Żeby zmienić te dane, trzeba dodatkowo dopłacić, ale wtedy macie pewność, że to wy wejdziecie, a nie bilet został sprzedany 10 innym osobom. Sprzedawanie biletu kilku osobom naraz oczywiście jest nielegalne, ale i tak ludzie to robią, bo ludzie płacą za bilety z drugiej ręki niekiedy o wiele większą kasę i jarają się na to, że pojadą na koncert, bukują hotele, pociągi, skanują te bilety i nie mogą nagle wejść na teren koncertu, więc chciałem tego uniknąć. Jednym z oficjalnych portali jest Alebilet, który odsprzedaje z drugiej ręki bilety i działa on na zasadzie, że to wy, jak wystawiacie ten bilet, to dostajecie za niego pieniądze wtedy, kiedy odbędzie się już koncert i dana osoba będzie mogła na niego wejść. Właśnie tym sposobem się minimalizuje szansa, że nie wejdziecie na koncert. Ale na tym portalu bilety, które były warte 250 około złotych, kosztowały 850. I to jeszcze bez widoku za sceną. Stwierdziłem, że to nie jest dla nas, nie dysponujemy też taką gotówką, nie moglibyśmy przeznaczyć 850 zł na koncert, na którym praktycznie nic nie widzimy. Trochę brakowało nam już pomysłów, jak mamy się dostać na ten koncert, ale my dokładnie wiedzieliśmy do ostatniego dnia, że my tam będziemy i że my właśnie będziemy się bawić na tym koncercie. Kilka dni przed koncertem zaczęły się pojawiać kilka biletów. Tylko że te bilety kosztowały 1300 zł, więc nadal to odpada. Mało tego, kiedy klikało się, jak już chciało się zarezerwować te bilety, to po prostu wyrzucało nam stronę i jakby te bilety już były w toku u kogoś innego w trakcie rezerwacji. Więc nadal nic. 2 dni przed koncertem zaczęliśmy kminić, w jaki sposób możemy się dostać na ten koncert i wymyśliliśmy, że napiszemy piosenkę do organizatorów, która chwyci ich za serce i może mają jakimś cudem jakieś bilety, które będą mogli nam odsprzedać w logicznych cenach. Na piosenkę było już trochę za późno, ale napisaliśmy wiersz. The Weekend u nas w Polsce jest, ta impreza nie skończy się jak fest. Nie ma opcji, by kupić już bilety, ale nadal mamy nadzieję, że polecimy w balety. Do organizatorów teraz słowo mam, proszę dajcie szansę nam, byśmy mogli 2 bilety kupić, by w muzyce The Weekenda się zatopić. Niech nasza prośba wasze serca rozgrzeje, a głos artysty głośno wybrzmieje, bo marzenia jak melodie brzmiące, wspólny koncert to pragnienia serce radujące. Ja serio to wysłałem. Serio, my siedzieliśmy z dobrą godzinę, 2 i kminiąc nad tym, jak moglibyśmy napisać to, żeby faktycznie i rozbawiło i ucieszyło to organizatorów. No napisaliśmy, wysłaliśmy to do PGA Narodowy, do Live Nation, do Ticketmaster, także do wszystkich 3 stron, które jakby mogły dysponować biletami. Niestety naszego wiersza nie odczytał nikt poza Live Nation. I dostaliśmy odpowiedź, że jeżeli już, to bilety będą na stronie albo w kasach pod stadionem. Dało to nam lekkie światełko w tunelu, aczkolwiek zresearchowaliśmy to i
Okazało się, że nie ma żadnych biletów pod stadionem, bo już wszystkie są wykupione. Czyli jaka jedyna szansa nam została? Zaszycie pod kołdrą i płakać, że nas nie będzie na tym koncercie. Nie należę do osób, które się poddają i doskonale wiedziałem, że ja będę na tym stadionie. Tak trochę podświadomie zarezerwowaliśmy sobie dzień koncertu wolny. Ja i moja przyjaciółka. Do końca licząc na to, że nam się uda kupić te bilety. W dzień koncertu połączyliśmy się z Olą na FaceTime'ie i ona zaczęła mi opowiadać to, co jej się śniło tej nocy. Byliśmy w tym śnie na koncercie, mieliśmy widok z boku, byliśmy na płycie i zaczęło mi się wydawać to bardzo dziwne, bo my nawet o płycie nie myśleliśmy, gdyż na płycie był tylko i wyłącznie jeden podział. Zazwyczaj jest 3, 4. Na tym koncercie był jeden. Była jedna cena, za którą mogliście kupić na tej płycie bilety. Była to kwota 920 zł, więc jedyne na co celowaliśmy to trybuny. Trybuny dolne kosztowały właśnie te 1300 zł. Trybuny górne właśnie było można opolować za około 200-300 zł. I historia właśnie dopiero teraz się rozkręca. Rozmawialiśmy około godzinę, dwie, odświeżając co sekundę stronę z biletami. W pewnym momencie zostało wrzucone nagle 3 całe rzędy biletów. Każdy z nich po 1200. Już jakieś światełko w tunelu było, bo nie 1300, 1200, więc myślimy, no jaka jest szansa, że jeszcze obniżą tą cenę? I stwierdziłem, że jest ogromna szansa, że obniżą kilka godzin przed koncertem te bilety. Chociaż był taki popyt na te bilety, że one znikały w mgnieniu oka. Co odświeżenie nie było tam z 10 miejsc już. Więc kiedy odświeżyłem 3 razy stronę, to tych 3 rzędów już nie było. Sprawdziliśmy więc pociągi, bo Ola nie mieszka ani w Warszawie, ani w Poznaniu. Mieszka w okolicach Poznania, więc żeby dostać się na pociąg w Poznaniu, musiała jeszcze dojechać. No i z Poznania do Warszawy też trzeba było dojechać. O godzinie 15 stwierdziliśmy, że no jest słabo, jest już naprawdę słabo. Jedyna szansa, jaka była, ostatni pociąg, który odjechał z Poznania do Warszawy, tak żeby zdążyć na ten koncert, był o 16:45. O godzinie 15:30 rozłączyłem się z Olą, mówiąc słowami: drodzy organizatorzy, macie 20 minut na to, żeby wrzucić bilety, albo kurwa po prostu musimy zrezygnować z tego, bo to już nie na... no nie starczy nam czasu zwyczajnie, tak? Rozłączyliśmy się. Ja mówię do Oli, dobra, to ja już może zacznę dzisiaj jednak pracować, może ugotuję jakiś obiad, coś tam. Ona mówi, dobra, to w razie co, to jeszcze będę patrzeć, więc daj znać. Rozłączyliśmy się. Przeszedłem z mojego pokoju, w którym mam komputer, do kuchni. To jest jakaś 20 sekund. Dostaję telefon. Filip, mam bilety. Entuzjazm w głosie Oli był tak ogromny, że ja wiedziałem, że to nawet nie może być fake. I mówię, jakie? I za ile? Ona mówi 421 bilet. I ja mówię nie. To wydaje się tak nieprawdopodobne, że ja nadal słyszę jej głos, kiedy ona mówi, że ma za 420 bilety. Była to godzina 15:40, a przypominam, że Ola miała pociąg o 16:45. Kupiliśmy bilety w mgnieniu oka. Ola miała 10 minut na to, żeby spakować się na jedną noc, ubrać się na koncert, wziąć wszystkie potrzebne rzeczy na koncert i wyjść z domu. Kiedy wyszła z domu, zamówiła Ubera, Ola wybiegła z domu. Ja po prostu tak pędzącej Oli to jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Jak wiadomo, godzina 16 to są ogromne korki w dużych miastach, więc pociąg był o godzinie 16:45. Ola wsiadła do tego pociągu o 16:45. Gdyby ten pociąg minutę wcześniej odjechał, byłoby już po nas. Ola zdążyła na pociąg, wsiadła do niego i przyjechała. O godzinie 20 była w Warszawie. O godzinie 20:20 spotkaliśmy się pod stadionem. 20:50 zaczynał się koncert, a mieliśmy taki widok 30 minut będąc przed koncertem. 10 minut miałam, żeby wyjść z domu. 10 minut miała na to, złapaliśmy bilety o której? O 16. Przed 16 chwilę. No 15:40 gdzieś jakoś kupiliśmy bilety, a ja 16:45 miałam pociąg z Poznania, a ja nie mieszkam w Poznaniu. Weszłaś do pociągu o 16:45. Tak, ja wbiegam do tego pociągu. Wbiegam, jeszcze myślałam, że to jest do Berlina, bo przyjechałam Berlin. I on wysiadła. jechał z Berlina. Ta historia jest do mnie nieprawdopodobna pod każdym względem. Dlatego czuję się, jakby to był sen. W kwestii snu, pamiętasz to, co mówiłem kilka minut temu? Jaki Ola miała sen? Okazało się, że staliśmy na płycie, której w ogóle nie braliśmy pod uwagę, że tam będziemy, bo bilety po prostu były zbyt drogie. I mieliśmy widok boczny na scenę. Nigdy nie miałem proroczego snu,
ale to na maksa mi zryło banie. A jeszcze lepsze jest to, że uświadomiliśmy sobie to jakoś dopiero pod koniec koncertu. Ja mówię, stara, ty nie miałaś snu, gdzie byliśmy na płycie i mieliśmy widok boczny. Ona... W ogóle zapomnieliśmy o tym i tak sobie przypomnieliśmy i ona mówi, a mi się zazwyczaj nic nie śni. Jeżeli ktokolwiek ci powie, że nie warto wierzyć w swoje marzenia i odpuść, bo po prostu to się nie spełni, nie odpuszczaj. Bo nie wiesz, jak blisko już jesteś swojego marzenia.